tym vlogu wracamy do ciężarówki, do Unimoga. Pokażę Wam, jaki jest aktualny status, co udało się zrobić. No i pokażę Wam też drobne naprawy, które będziemy dzisiaj wykonywać. Aktualnie teraz wymieniam przewody hamulcowe i powiem Wam, nie jest łatwo, bo tak, jak widzicie, tu mam cztery różne przewody hamulcowe. Oryginał według numeru katalogowego raczej jest ciężko dostępny. Być może w ASO Mercedesa byłoby to dostępne, ale tak, to jest oryginał. On jest dosyć takiego nietypowego rozmiaru i w pierwszej kolejności zamówiłem taki, który teoretycznie powinien pasować, ale on niestety jest za krótki. Jak widzicie, tutaj musiałbym go wyprostować, ale jest zdecydowanie dużo za krótki. Zamontowałem go i niestety przy maksymalnym skręcie koła, ten tutaj dosyć mocno się napręża. On był po prostu zdecydowanie za krótki. Więc ten odpada. W następnej kolejności zamówiłem takie. One są spoko, jeśli chodzi o długość, ale w porównaniu do oryginału są trochę dłuższe i o ile te byłoby spoko, to one się trochę wyginają przy skręcie. Na upartego są w porządku, ale stwierdziłem, dam jeszcze jedną szansę i zamówiłem takiej polskiej produkcji przewody, które wydają się najbliżej rozmiarem co do tych. One są ciut naprawdę minimalnie krótsze od tego oryginału, ale wydaje mi się, że będą spoko. Zamontowałem już je, zaraz Wam pokażę. Jak widzicie, przewody tutaj już zamontowałem. Są tutaj dwa przewody. To są te polskiej produkcji. I one pasują. Myślę, że będą w porządku. Została mi jeszcze jedna rzecz do zrobienia, a mianowicie muszę odpowietrzyć. Tutaj jest odpowietrznik w tym miejscu, więc będę musiał jeszcze odpowietrzyć cały układ. Tak czy inaczej będę musiał jeszcze ściągnąć koła, ale to już jak odpowietrzy układ. Przesunę trochę pojazd do przodu, bo muszę zamontować jeszcze blaszki tego typu w tym oto tu miejscu, żeby zablokować ruch przewodów, żeby one się nie naprężały, tutaj nie naprężały te sztywne przewody metalowe, które idą tutaj. Weźcie pod uwagę to, że nie jestem specjalistą i mogę gadać głupoty, więc nie bierzcie tego, co mówię, na poważnie. Jest to vlog bardziej ciekawostkowy niżeli vlog szkoleniowy, tak więc pamiętajcie o tym. Następne w kolejności czynność jest odpowietrzenie układu. Tu mam dwa zbiorniczki z pompą. Mam też pomocnika, który będzie mi dolewał płynu i pilnował poziomu i wciskał pedał hamulca. Płyn hamulcowy udało się wymienić, wszystko poszło elegancko, bezproblemowo. Ostatnia rzecz, która mi została, jeśli chodzi o proces wymiany przewodów hamulcowych, są w zasadzie montaż takich oto blaszek. Miałem nadzieję, że uda mi się trochę oszukać system i zamontować to bez ściągania kół, ale niestety trzeba ściągnąć koła, więc biorę się do roboty i ściągam koła. Będę pierwszy raz ściągał koła. Koła ważą około 80 kg jedno, tak więc jest to na pewno wyzwanie. Nie chcę złamać tego klucza. Więc jak odkręcacie koła w Unimogu, przygotujcie się na jakąś grubszą sprawę, nie? Bo to jest ciężary to są, nie? To oznacza krótką przerwę, bo muszę zrobić zakupić odpowiedni sprzęt, żeby odkręcić te koła. Tak więc do zobaczenia za parę dni. No i paczka dotarła, zrobimy sobie mały unboxing. I tak, to co zamówiłem, to jest klucz przekładniowy. Tak wygląda. Dokładnie tak. W komplecie są nasadki, takie dosyć srogie. Klucz wygląda tak, jest też dosyć ciężki i w teorii on powinien mieć 6000 Nm, więc albo to odkręcimy, albo urwiemy szpilki.
I zobaczmy. Tak, wyszło dosyć bez oporu. I powiem Wam, pełny sukces. Puściło. Ja sobie ją odkręcę. Ten klucz 200 zł kosztował, ale ten klucz no działa cuda. Naprawdę jest tutaj taka moc, że no i można to wrzucić do ciężarówki, gdzieś tam sobie na paka albo schować gdzieś do jakiegoś schowka, wozić to ze sobą i w razie czego zawsze można bez problemu jakąś śrubę odkręcić, więc bardzo polecam. Więc ja się zabieram do odblokowania reszty śrub i będziemy ściągać koło. Jak widzicie, mamy sukces. Udało się ściągnąć to koło. No jest tam trochę rzeczy do zrobienia, bo jak trochę bardziej się przyjrzałem, no to warto byłoby, już jak się dogrzebałem do tego, warto byłoby tutaj to wyczyścić, doprowadzić do takiego fajnego stanu, ale najpierw zajmę się tym, co planowałem, czyli wrzucę najpierw te blaszki do tych przewodów hamulcowych, no i później zaczniemy jakieś czyszczenie, więc nie będziemy robić nic po łebkach, tylko zrobimy to w miarę, że tak powiem, porządnie. Tak to na razie wygląda. Jak sobie spojrzycie tutaj bliżej, to no jest tutaj troszkę jeszcze roboty, żeby to wyczyścić. Ale wygląda już, że tak powiem, coraz lepiej. No jeszcze troszkę to poczyszczę i pewnie będziemy zakładać koło. Ok, koło zamontowane, trzeba je teraz dokręcić z odpowiednim momentem, a zaraz Wam pokażę, jaki tu jest moment. Zobaczcie sobie to. 400 Nm na każdą śrubę. Mamy sukces. Prosta sprawa. Niestety nie mam dobrych informacji. Przy drugim kole zauważyłem, że nakrętka od stalowego przewodu trochę jest zapocona i spróbowałem ją dokręcić, no i strzeliła do końca. Tak więc muszę wymienić cały przewód stalowy, ale przynajmniej będzie to dobrze zrobione, bo jak montowałem elastyczne przewody, to zauważyłem, że w zasadzie ten przewód był trochę podejrzany, więc to jest dobra okazja po prostu, żeby go wymienić. Że tak powiem, po prostu się zweryfikował. Tak więc cały proces spuszczania płynu hamulcowego, odpowietrzania całego systemu, wszystko na nowo. Przewód już odkręcony, wyciągnięty. No nie jest długi na szczęście. Na szczęście końcówka, tak by od koła do mostu. To jest kompletnie cały osobny odcinek. Tu jest ten gwint od strony mostu. Więc to jest według książki serwisowej to jest 64 cm. Zmierzyłem to i to się zgadza, tak więc będziemy zarabiać nowy przewód taki identyczny. No i będę go wkręcał. Będzie świeżutki i nowy. To jest stary przewód. Zamówiłem nowe, już zarobione. I teraz tak, zastanawiałem się, czy nie zarabiać tego samemu, ale niestety jest to dosyć nietypowy rozmiar,
grubość przewodu, bo to jest 6 mm. I teraz tak, 1/4 cala to nie jest 6 mm. To jest, tak jak mówię, dosyć nietypowy rozmiar i większość zarabiarek do stalowych przewodów jest na 1/4 cala. Te, które są na 6 mm, niestety kosztują od 750 zł w górę. Takie, które mają w ogóle sens, bo musi być specjalna zarabiarka, która poradzi sobie ze stalą. Tutaj muszą być stalowe, nie mogę tutaj włożyć miedzianych przewodów ze względu na to, jakie tu jest ciśnienie. No i zalecenia. Najlepiej stal. Kupiłem sobie też taki przyrząd do wyginania przewodów, bo muszę, że tak powiem, uzyskać taki sam kształt, jaki miałem wcześniej. Od razu mówię, że robię to pierwszy raz, więc będzie to wyzwanie. Mam nadzieję, że uda się to zrobić, bo nie chciałbym kupować zarabiarki do przewodów. No nic, to weźmy się do roboty i zobaczymy, jak to pójdzie. Po ciężkich walkach w końcu udało się przygotować przewód. No powiem Wam, nie było łatwo, bo niestety nie dało się skopiować 1:1 tego przewodu, bo on był troszkę źle zrobiony. Jak zobaczycie sobie tą samą końcówkę tutaj, no to zobaczcie, jaka jest różnica. Jak idzie ten przewód, a jak idzie ten. On tu praktycznie w ogóle nie dochodził do tego momentu, który powinien być i przez to nie dało się tej blaszki też założyć. Teraz zrobiłem tak, że teoretycznie powinno pasować. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. Zaraz będę montował tak naprawdę. I zobaczymy, no. Pokażę Wam jeszcze mniej więcej, jak udało się to zrobić. Tak to wygląda, ten przewód idzie tak tutaj. Tu na razie taką opaską to przymontowałem. No i idzie tam do góry za mostem. Tu jest taki w zasadzie łącznik tych wszystkich przewodów. I właśnie dzięki temu mogłem odkręcić i tylko taki mniejszy kawałek zarobić i przymocować. Myślę, że to w końcu pora na jazdę próbną. Już dawno nie jeździłem, więc jestem trochę podekscytowany. Przejadę się tylko krótki kawałek, zobaczyć, czy w zasadzie hamuje, czy wszystko jest w porządku. No i jak będzie w porządku, to będzie ekstra.
Jak widzieliście, jazda próbna się udała, więc jestem bardzo zadowolony. Ale to już wszystko w tym vlogu. Dzięki bardzo za oglądanie i widzimy się następnym razem.